Jeśli jesteśmy już przy temacie polityki, wprawdzie to temat rzeka, czy mógłbym prosić Pana o kilka słów komentarza na temat obecnej sytuacji na linii Rosja, Ukraina, Europa, no i Białoruś oczywiście? O, to jest takie pytanie, o którym już my mówimy 20 lat. Jak tylko był półrozpad Związku Radzieckiego, jak tylko przyszedł do władzy KGB i ten Putin, to od razu my zrozumieliście, że wojna będzie. I tak i było. Oni od razu zaczęli przygotowywać się do wojny. Oni nic nie umieją robić. Tylko strzelać, dusić, prześladować. Nie będą oni zajmowali się ekonomiką. Nie rozumieją w tym. Będą kradli. Rzeczywiście. No i tak się wszystko i poszło. Ale Europa i Ameryka nie zrobiła żadnych wniosków z tej sytuacji, która utworzyła się w Rosji i w ogóle po II wojnie światowej. Jakby nie było tego Chamberlaina, Hitlera, żadnych wniosków nie zrobili. Rozbroili się. I teraz nie rozumieją. I to sytuacja ciężka, dlatego że dla nas, Białorusinów, dla Ukraińców, teraz zrozumiała rzecz, że Rosja idzie na wojnę. I że ta wojna zagraża najpierw Ukrainie, potem Białorusi, potem kraje bałtyckie, a potem Chiny i Polska. I to tak będzie, oni o tym mówią. I nie można to lekceważyć. I to jest bardzo poważna rzecz. Dlatego, że te ludzie, którzy teraz w Moskwie rządzą, oni nie są odpowiedzialni przed człowieczeństwem i w ogóle przed nikim. Trzeba rozumieć tych ludzi i Zachód nie rozumie, w ogóle on Rosji nie rozumie. Co to za mentalność? Oni w krawatach, w kostiumach, ale to nie są Europejczyki. To zupełnie inna mentalność. Życie człowieka nie ma żadnego znaczenia. Teraz w Donbasie to wszystko widać, jak to wszystko się dzieje. I Europa nie może wyjść z jakiejś letargii, wydaje się im, że to coś jakoś będzie, ale ich nie dotyczy. Zwłaszcza w Polsce taka sama sytuacja. Ja widzę to wszystko. Takie rozumienie, że no jakoś tam uda się, że nie wierzą w to, co może być. I to jest niebezpieczne. I teraz bardzo ważne, żeby była pomoc Ukrainie. Dlatego, że przyszłość Europy i Polski, i Białorusi na Ukrainie. Trzeba, żeby Ukraina zwyciężyła. Trzeba pomóc. I jest możliwości pomocy. I mądrzy ludzie mówią, jak to trzeba zrobić. Ale wie pan, w latach 30. ten Chamberlain przyjechał do Londynu i powiedział po sprzedaży Czechosłowacji, że on przywiózł pokój. I nikt nie stał umierać za Gdańsk. Takie przysłowie jest. No i teraz taka sytuacja, że trzeba jakieś wnioski zrobić z tego. I ja myślę, że i Europa, i Stany Zjednoczone już dużo stracili. Idzie ofensywa na całym froncie teraz w Donbasie. W Mińsku, porozumieniach w Ukrainie w ogóle nie trzeba uczestniczyć. To była pułapka dla Ukrainy. Zrozumiała rzecz. Rosja nigdy nie będzie wykonywać żadnych pогодnień, żadnych umów. To jest taka Azja, taka mentalność mongolska. No tak jest. I nie jest to obraza dla nich, ale oni tacy są. I rzeczywiście, że przez cały czas, 2 miesiące tego, po mińskich negocjacjach, oni przez cały czas strzelali do Ukraińców, a Ukraińcy sobie jakoś tak, i teraz co? Ten czas stracili 2 miesiące. A ja myślę, wiem, co to znaczy Putin, co to znaczy Rosja. My prosto wiemy, co to za ludzi. Dlatego, że byli 70 lat pod okupacją sowiecką. Oni dążą pójść do Kijowa.
I może być wielka wojna. I teraz to wszystko trzeba zrobić, żeby nie dopuścić do tego. Wątpię, czy to rozumieją w Brukselu i Waszyngtonie. Bardzo